Cześć, ja mam na imię Aneta. Cześć, jestem Marcin. Właśnie wracamy z naszego 4-dniowego pobytu we Francji. Spędziliśmy 3 noce w zamkach i w tym jeden jest godny polecenia i do którego my, mam nadzieję, również wrócimy. A teraz cofnijmy się i zobaczcie, co się działo. Podczas naszej 4-dniowej podróży przejechaliśmy 1100 km, zużywając 177 kWh przy średnim zużyciu 16 kWh na 100 km. Kosztowało nas to 44 franki, czyli około 200 zł. Dodatkowo wydaliśmy 28 euro, czyli około 120 zł na autostrady we Francji. Dojechaliśmy do stolicy Burgundii, czyli do Dijon, po przejechaniu 260 km. Jesteśmy w bardzo ładnej, klimatycznej, lokalnej kawiarni i za chwilę zaprosimy Was na krótki spacer po mieście. Spacerujemy po mieście, właśnie wstąpiliśmy na lunch, gdzie obsługiwał nas Francuz, który ma żonę Polkę, więc bardzo miła obsługa, całkiem dobre jedzenie i idziemy dalej. Jesteśmy właśnie pod sklepem z winami, a jak Burgundia, to pewnie wszystkim kojarzy się to z winem. Ale my nie po to tu przyszliśmy, bo... Proszę. W Dijonu powstał jeszcze jeden alkohol, który mało kto kojarzy z nazwy, ale pokażemy Wam go wieczorem. Moje pierwsze kulinarne skojarzenie z Dijon to oczywiście jest musztarda. I faktycznie można tutaj kupić musztardy w kilkudziesięciu różnych smakach, co zaraz Wam pokażemy. I opowiemy Wam, na czym tak naprawdę polega musztarda Dijon, czy produkuje się ją tu, z czego się ją produkuje i czym się różni od innych rodzajów. Musztarda była produkowana już przez Rzymian. W 1937 roku uregulowano zasady produkcji musztardy Dijon, stanowiąc, że używa się wyłącznie brązowych ziaren gorczycy oraz kilku innych składników, takich jak wino czy przyprawy. Przepisy nie określają jednak miejsca produkcji. Musztarda Dijon jest głównie produkowana z importowanej gorczycy, w przeciwieństwie do musztardy burgundzkiej, która gwarantuje lokalne pochodzenie składników. W sklepie, który odwiedziliśmy, można kupić musztardy w wielu nietypowych smakach, np. piernikowym. Commandoria Romane to dawna komandoria, czyli jednostka administracyjna w zakonach rycerskich. Została założona przez templariuszy około 1140 roku, później należała do zakonu maltańskiego. Pokój gościnny znajduje się w budynku mostu zwodzonego zamku, ufortyfikowanego w XV wieku, z łazienką urządzoną w dawnym więzieniu i prywatnym tarasem wychodzącym na park. Witajcie w pierwszym zamku. Chodźcie, oprowadzę Was. To raczej taka wieża niż zamek, ale tak oto się prezentuje. To jest nasza główna komnata z łożem, fotelami, Anetą. Tak, jestem. Idziemy dalej. Zapraszam dalej. Les instants précieux unis par le vent, notre histoire s'écrit au fil du temps. Dzisiaj jest specjalna okazja, a nawet dwie specjalne okazje. Pierwsza jest taka, że mamy dzisiaj swoją pierwszą rocznicę, ja i kamerzystka. Troszkę za wcześnie, ale korzystając z okoliczności dzisiaj ją uczcimy. A druga to, że wreszcie udało nam się po pół roku osiągnąć ponad 100 subskryberów. I co? I dzisiaj uczcimy to tym, po co poszliśmy dzisiaj w Dijon. To jest słynny crème de cassis, czyli likier z czarnej porzeczki, wytwarzany w Burgundii. Jest on podstawą wielu koktajli, które nazywają się kir, i my dzisiaj będziemy robili najbardziej królewską wersję tego koktajlu, korzystając z tego, że jesteśmy w zamku. Robi się to z rzeczonego tutaj likieru i szampana. My dzisiaj wykorzystamy Moeta, który jest produkowany we Francji od 1743 roku. Proporcje oryginalnie są 1:9, ale ponieważ nie mamy miarki, to będzie tak trochę na oko. Oh douce France, terre de poésie, ton charme nous envoûte, douce mélodie, les notes d'antan flottent dans l'air.
Na dzisiaj kończymy. Będziemy świętować naszą rocznicę i cieszyć się przebywaniem w zamku. Witajcie, za nami pierwsza noc w zamku. Póki co, jakie mamy wrażenia? Ja myślę, że zamek na pewno nie jest miejscem takim jak hotel, że można przespać się samemu. Było trochę creepy w nocy. Ja się trochę przestraszyłam. Na pewno doceniamy, że klimat jest bardzo zamkowy. Mieszkamy w starej wieży i to czuć i widać, a z drugiej strony te podstawowe rzeczy, typu jakaś tam łazienka, coś, światło, wszystko jest zapewnione, ale chyba jednak docenilibyśmy więcej takiej infrastruktury dookoła i rzeczy do robienia, bo jest tu mnóstwo miejsca, jest park, jest rzeczka, jest fosa i to wszystko nie jest tak jakoś za bardzo zagospodarowane. Zobaczymy. Tak, więc jedziemy dalej szukać idealnego zamku. Zobaczymy, czym nas zaskoczy ten, który mamy wynajęty w okolicy miejscowości Vichy. Jesteśmy na stacji ładowania Tesli w miejscowości, której nazwę właśnie widzicie na ekranie. Po raz pierwszy jesteśmy na stacji, na której jest 28 miejsc do ładowania, wszystkie 250 kW i faktycznie z tego co widzimy taką moc udaje się uzyskać. Une histoire secrète. Oh douce France, terre de poésie. Ton charme nous envoûte, douce mélodie. Les notes d'antan flottent dans l'air. Dans nos cœurs, un amour sincère. Les champs de lavande, les vignes dorées. Les ruelles pavées, l'écho du passé. Un voyage enchanté au fil des années. La beauté de la France à jamais gravée. Oh douce France, terre de poésie. Ton charme nous envoûte, douce mélodie. Les notes d'antan flottent dans l'air. Dans nos cœurs, un amour sincère. Tym razem przenosimy się z XV do XVII wieku. Nasz kolejny nocleg to zamek otoczony zamkniętym i zagospodarowanym parkiem o powierzchni 6 hektarów. Pokoje, które zaraz zobaczycie, oferują standard hotelowy, klimatyzację oraz nowoczesne udogodnienia w historycznym otoczeniu. To interesująca alternatywa dla hotelu położonego niedaleko Vichy. Jesteśmy już na miejscu. Jest to nasz drugi zamek i z zewnątrz wygląda przepięknie. Les notes d'antan flottent dans l'air. Dans nos cœurs, un amour A teraz pokażemy Wam naszą komnatę. sincère. De France, main dans la main. Chaque moment vécu n'est jamais vain. Les châteaux loups Ale to jeszcze nie wszystko. Idziemy dalej. et nous avançons vers demain. Oh douce France. Każdy zamek w cenie noclegu oferuje również śniadanie. Na stołach goszczą słodkie i jeszcze raz słodkie produkty. Przepięknie urządzona jadalnia pozwala poczuć zamkową atmosferę. Les châteaux nous murmurent des secrets anciens et nous avançons. Witajcie w Vichy. Wymeldowaliśmy się z naszego drugiego zamku, który był trochę przeciwieństwem pierwszego zamku. Miał klimatyzację, bardzo duży park dookoła. Było naprawdę bardzo komfortowo. A teraz jesteśmy gdzie? Powiedz Marcin. Teraz jesteśmy w Vichy, które z jednej strony jest bardzo ważnym punktem na politycznej mapie Francji, ale jest też super znanym uzdrowiskiem, które działa od czasów rzymskich. A zaraz pójdziemy, wypróbujemy wody z Vichy. Woda Vichy z Celestine jest naturalnie gazowana i bogata w minerały oraz pierwiastki śladowe, które są pozyskiwane w wyniku długotrwałego procesu filtracji przez różne warstwy geologiczne. Woda deszczowa wnika głęboko w ziemię, gdzie w ciągu setek, a nawet tysięcy lat przechodzi przez różne formacje skalne, co powoduje jej mineralizację. Ciepło z wymiany między wodą a skałami dodatkowo wpływa na wzbogacenie wody w minerały. Niewiele Wam dzisiaj z Vichy pokażemy, bo wszystko dookoła, cały park jest w remoncie. Oh douce France, terre de poésie. Ton charme nous envoûte, douce mélodie. Les notes d'antan flottent dans l'air. Dans nos cœurs, un amour sincère. Et chaque sourire, un éclat de vie. L'amour se révèle comme une symphonie. Les
Wyjechaliśmy z miasteczka Vichy, jedziemy do naszego ostatniego noclegu, który jest najbardziej wymagający i najmniej komfortowy, że my się na to naprawdę zgodziliśmy. Jest to zamek bez prądu, bez wody. Nie Co tam wiem, jeszcze chyba nas jakąś czeka? Toaletę mają. Mam nadzieję. Najwyżej będziemy spać w teście. Kiedyś próbowaliśmy już nasz tryb kempingowy. Trzymajcie kciuki. Ten niewielki, XIII-wieczny zamek położony jest w jednej z najmniejszych wiosek w okolicy. Dawniej pełnił funkcję fortecy, a wewnątrz zachowały się oryginalne elementy dekoracyjne, które dodają mu autentycznego charakteru. Gospodarze to pasjonaci historii i rekonstrukcji historycznych. Starają się wiernie odtworzyć starodawną atmosferę. Możemy potwierdzić, że to magiczne miejsce, w którym w komfortowych warunkach można przenieść się w czasie. A brak elektryczności w sypialni sprawia, że blask świec nadaje temu miejscu niepowtarzalny klimat. Mieliśmy jutro dla Was nagrać podsumowanie, ale wieczór jest absolutnie spektakularny. Jakbyście weszli do muzeum i ktoś by zabrał wszystkie te karteczki, nie ruszać. Można dotykać, jeść, wszystko. Bardzo fajny experience. Naprawdę to jest najlepsza kolacja, na której kiedykolwiek byliśmy. Kwiat, który widzicie w moich włosach, dostałam od Pana, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest coś, co trzeba przeżyć. To jest naprawdę średniowieczna kolacja. Wow. Pan świetnie ją przedstawia. Naprawdę możemy go polecić. A teraz zobaczcie, jak to wyglądało. Kolacja, którą zaserwował gospodarz tego fantastycznego miejsca, składała się z 4 dań, a wszystko było podane zgodnie ze starodawnymi zasadami i przyrządzone według oryginalnych przepisów z epoki. Na przykład jedliśmy wszystkie potrawy na jednym talerzu, używając jedynie noża i łyżki. Dodatkowo jedliśmy na chlebie, który w dawnych czasach po posiłku był oddawany biedniejszym. Olivier wyjaśnił nam kulturę jedzenia i stworzył niezapomnianą atmosferę przy akompaniamencie muzyki z epoki.